Nie, żadnej odpowiedzi Gomułki na ten list nie było. No więc list rozkolportowany siłami klubu Krzywego Koła, potem rozszedł się kolportowany głównie na uniwersytecie i na ulicach, a na ulicach po pałowaniu pod Domem Akademickim na Placu Narodowicza no mieliśmy 3-dniowe regularne rozruchy. Z tym, że ja do dzisiejszego dnia nie umiem jednej rzeczy powiedzieć. Czy jaką rolę w tym odegrali robotnicy? W zakładach niewątpliwie nie strajkowali. Ale moje doświadczenie życiowe uczy, że jeżeli gdzieś w jakimś miejscu w czasie dziania się takich rozruchów milicja dostaje wycisk, a w prasie można przeczytać o elementach chuligańskich, to prawdopodobnie są to robotnicy po prostu. Bo jednak okazuje się, że jeżeli dać wycisk milicji, to raczej studenci się, jak okazuje się, gorzej się do tego nadają. A tych elementów chuligańskich, które jak się okazuje tam między placem Zamkowym, gdzie Siła Królewsko mniej więcej działały, to na ogół świadkowie są zdania, że nie byli to studenci. Ale trochę za dużo, może było dużo chuliganów w Warszawie, ale nie tak, żeby tego rodzaju tłumy tam zaatakowały milicję. Podejrzewam, że to raczej byli robotnicy, ale nie mam żadnych na to dowodów. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego, kto by mi powiedział, że ja pracowałem wtedy tu i wtedy brałem udział tam w tym biciu się z milicją tam na Placu Zamkowym na przykład. Ale tak mi się wydaje, że to jednak byli robotnicy. No, te rozruchy zostały stłamszone, a redakcja odgrywała już po uchwaleniu tego, co miała uchwalić, rolę bardzo bierną. To znaczy w mieszkaniu Jurka Urbana, czyli zwanego Brzusiem, spotykaliśmy się, siedzieliśmy non-stop, tak jak przed tym w redakcji. Był dobry punkt blisko do Politechniki, niedaleko też do naszej redakcji, akurat między Politechniką a redakcją, która w Pałacu Kultury się w tym czasie już mieściła. Tam jeszcze były różne zajęcia likwidacyjne związane z tym, że no, to była duża impreza takie po prostu i to tak w jeden dzień się wszystkiego nie zlikwidowało. No więc takim miejscem sztabowym było mieszkanie Jurka Urbana, gdzie się tłumy przewalały. No i jak się to uspokoiło, to zaczęły się przesłuchiwania przed Komisją Kontroli Partyjnej członków partii. No więc ten zaszczyt był mi niedostępny, ale muszę powiedzieć z wielką przyjemnością, że w tym momencie wszyscy okazali lojalność i nikt się nie wyłamał z Solidarności. To było bardzo miłe. Była jedna koleżanka, do której nie można mieć pretensji, że ona powiedziała, przecież ja przez ten cały czas, kiedy są pretensje, to po prostu chorowałam, ja za nic nie ponoszę odpowiedzialności. Ale to za to rzeczywiście nie można do dziewczyny mieć pretensji. Ona, no rzeczywiście jak kogoś nie było, no to tego nie było po prostu. Także zostało miłe wspomnienie tego, że jakiejś koleżeńskiej solidarności. No a zginęło przy tej okazji archiwum po prostu i to, o ile wiem, nie dlatego, żeby służba bezpieczeństwa je zabrała. I niestety wydaje mi się, że ono nie ocalało. To znaczy, że przy jakichś okazjach takich, kiedy zanosiło się na to, że tam ktoś wkroczy do mieszkania, gdzie były te całe paki chowane, to jednak zostało to zniszczone.